Wyobraź sobie, że inwestujesz 10 tysięcy złotych, a państwo oddaje ci z tego ponad 3 000. Brzmi podejrzanie? Jak jakiś internetowy skam? A to nic innego jak jedno z najlepszych narzędzi inwestycyjnych dostępnych dla Polaków, czyli IKZE. W tym filmie pokażę Ci, jak działa IKZE, jakie ma zalety i wady, w jakiej sytuacji opłaca się najbardziej, a także podzielę się moim własnym doświadczeniem i wynikami, bo takie właśnie konto prowadzę od 2017 roku. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli IKZE, to produkt, który łączy inwestowanie z korzyściami podatkowymi. Zasadnicza różnica w stosunku do zwykłego rachunku maklerskiego polega na tym, że wpłaty na IKZE można odpisać od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Konto mogą założyć osoby zatrudnione na etacie, prowadzące działalność gospodarczą, jak również zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. W każdym przypadku mechanizm jest ten sam. Wpłaty obniżają podstawę opodatkowania. Limit wpłat zmienia się co roku. Jest on uzależniony od średniego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok, które ogłasza GUS. Jeśli pracujesz na etacie, Twój limit to 1,2-krotności tego wynagrodzenia. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest on wyższy i wynosi prawie dwukrotność. Patrząc na kwoty w 2025 roku, będzie to odpowiednio 10 407 zł oraz 15 611 zł. Jakie są korzyści z IKZE? Pierwsza jest z natury podatkowej. Twoją wpłatę będziesz mogła odliczyć od podstawy opodatkowania. Realny zwrot zależy od stawki podatkowej, w której się znajdujesz. Jeśli jesteś w pierwszym progu podatkowym, to Twój zwrot wyniesie 12%. Jednak gdy zarabiasz powyżej 120 000 złotych brutto rocznie, czyli wpadasz w drugi próg, otrzymasz aż 32% Twojej wpłaty z powrotem. Jedyne co musisz zrobić, to wypełnić odpowiedni załącznik w rocznym zeznaniu PIT i czekać, aż pieniądze wpłyną na Twoje konto. Moją praktyką od 2017 roku jest przelewanie zwrotu z roku poprzedniego od razu na konto IKZE w roku bieżącym. Drugi kluczowy element IKZE, może nawet ważniejszy, ujawnia się dopiero przy wypłacie środków po ukończeniu 65 roku życia. Wtedy zgromadzony kapitał nie podlega standardowemu 19% podatkowi od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkowi belki. Zamiast tego całość wypłaty opodatkowana jest zryczałtowaną stawką 10% liczoną od wartości całego rachunku, a więc od sumy wpłat powiększonych o zyski. Czy to aż tak duża różnica? Absolutnie tak. Jeśli inwestor zgromadził 500 000 złotych, to przy IKZE zapłaci 50 000 podatku ryczałtowego. Na zwykłym rachunku maklerskim przy założeniu podobnych zysków podatek belki wyniósłby 95 000 złotych. To pokazuje skalę oszczędności podatkowej. Dodatkowym atutem IKZE jest brak podatku belki od dywidend wypłacanych przez spółki notowane na giełdzie. Oznacza to, że wszystkie środki, zarówno dywidendy, jak i zrealizowane zyski ze sprzedaży akcji czy ETF-ów, mogą być w całości reinwestowane bez potrącenia podatku. A zatem Twój kapitał jest przez cały okres trwania IKZE powiększony o 19%. Innymi słowy, zysków nie rozliczasz w rocznym zeznaniu podatkowym, dzięki czemu więcej Twoich środków może pracować przez długi czas. Trzecią istotną cechą IKZE jest dostęp do różnych instrumentów finansowych, zależnie od wybranej formy prowadzenia konta. Jeśli zdecydujemy się na IKZE w formie funduszowej, mamy możliwość inwestowania w klasyczne fundusze inwestycyjne, od akcyjnych przez obligacyjne czy mieszane. To jest opcja warta uwagi szczególnie dla tych, co nie mają czasu na śledzenie rynków finansowych. Fundusz za odpowiednią prowizję inwestuje pieniądze za Ciebie. Istnieje też wariant ubezpieczeniowy IKZE, kiedy dodatkowym elementem oferty jest polisa na życie. Tego rozwiązania nie polecam nikomu ze względu na bardzo wysokie opłaty,
nawet ponad 3% rocznie oraz w niektórych przypadkach prowizje za wpłaty, co uważam za złodziejstwo. Możesz również założyć IGZE obligacyjne w PKO BP, jeśli chcesz ograniczyć ryzyko i inwestować tylko w polskie papiery dłużne. Największą swobodę i najniższe opłaty lub wręcz ich brak zapewnia jednak rachunek maklerski IGZE, w którym inwestor może samodzielnie kupować akcje spółek notowanych na giełdzie, obligacje skarbowe i korporacyjne, a także ETF-y, czyli szerokie zestawy akcji czy innych aktywów. Dzięki temu IGZE maklerskie założone w XTB czy w domu maklerskim BOŚ pozwala dopasować portfel do własnej strategii, od konserwatywnej, opartej na obligacjach, po agresywną z przewagą akcji i walorów zagranicznych. Ostatnią zaletą IGZE, ale nie najmniej ważną, jest dziedziczenie środków. W razie śmierci właściciela zgromadzony kapitał przechodzi na osoby wskazane na koncie. IGZE posiada też jednak wady lub nazwijmy to ograniczenia. Limit wpłat jest niższy niż w innym koncie emerytalnym, czyli IKE. Blokuje to możliwość szybkiego zbudowania dużego kapitału. Drugi aspekt to warunki wypłaty. Preferencyjny 10% ryczałt dostępny jest dopiero po osiągnięciu 65 roku życia. Wcześniejsze wycofanie środków oznacza konieczność rozliczenia ich jak zwykłego dochodu i zapłacenia odpowiedniego podatku. Dlatego tak ważna jest dyscyplina. Istotą IGZE jest budowanie prywatnej emerytury, która uzupełni tę otrzymywaną z ZUS-u. Nie można również pominąć ryzyka zmian legislacyjnych. Polityka podatkowa w Polsce ewoluuje i choć IGZE istnieje od ponad dekady, nie ma żadnej gwarancji, że jego zasady pozostaną niezmienione. Historia pokazuje, że nawet długoletnie rozwiązania mogą zostać gruntownie zmodyfikowane. Wystarczy przypomnieć reformę otwartych funduszy emerytalnych. OFE miały być filarem systemu emerytalnego, a ostatecznie dla wielu osób ich likwidacja została odebrana jako skok na kasę. To doświadczenie nauczyło inwestorów, że państwo w imię doraźnych potrzeb budżetowych czy zmian politycznych potrafi sięgnąć po środki, które miały być z założenia nietykalne. W przypadku IGZE ryzyko jest znacznie mniejszego kalibru. OFE było częścią systemu publicznego. IGZE jest natomiast w 100% Twoim prywatnym majątkiem. Oczywiście ryzyko zmian prawa istnieje zawsze, ale dotyczyć to może w przyszłości zasad podatkowych czy sposobu obliczania limitu, a nie przynależności Twojego kapitału. Wspomniałem chwilę wcześniej o IKE, czyli indywidualnym koncie emerytalnym. Często pojawia się pytanie, czy mam wybrać IGZE czy IKE. To w rzeczywistości dwa trochę różne narzędzia, które odpowiadają na odmienne potrzeby. IKE daje większy roczny limit wpłat i przede wszystkim zwalnia z podatku belki przy wypłacie, co oznacza, że zyski kapitałowe i dywidendy reinwestowane w ramach IKE nie są opodatkowane, a po osiągnięciu wieku 60 lat można je wypłacić całkowicie bez podatku. IGZE możemy wypłacić dopiero 5 lat później i wiąże się z tym 10% opłata ryczałtowa. Jednak w przeciwieństwie do IKE mamy możliwość na bieżąco odliczać nasze wpłaty od podstawy opodatkowania. Daje nam to korzyść tu i teraz, w każdym rocznym zeznaniu PIT. Nie musimy czekać aż do 60. W praktyce osoby o wysokich dochodach i dużym obciążeniu podatkowym korzystają chętnie z IGZE, ponieważ ulga w danym roku jest realnym odciążeniem. IKE natomiast daje przewagę tym, którzy chcą systematycznie budować kapitał z myślą o długim horyzoncie i braku podatku przy wypłacie. Ja osobiście kieruję się trochę limitami oraz bonusem podatkowym tu i teraz. O wiele łatwiej jest mi wypełniać roczne limity IGZE dla siebie i dla żony, niż walczyć z wysokimi limitami IKE. Swoje IGZE prowadzę od 2017 roku. Początkowo w formie funduszu inwestycyjnego w Nationale Nederlanden DFE, co było bardzo proste i oprócz wpłat nie zajmowało mi wiele czasu. Byłem jednak obciążany wysokimi kosztami zarządzania rzędu 2%
i nie miałem wpływu na to, w co inwestuje fundusz. Z biegiem lat, pogłębiając swoją wiedzę na temat inwestowania, postanowiłem przenieść IGZE do domu maklerskiego BOŚ i samodzielnie inwestować. Czara goryczy została przelana, kiedy zdałem sobie sprawę, że od założenia do zamknięcia konta stopa zwrotu tego funduszu w 6 lat wyniosła 35%. W tym samym czasie kumulatywna inflacja osiągnęła o 5 punktów procentowych więcej. Wychodzi więc na to, że oprócz kasowania solidnych opłat za zarządzanie, mój fundusz nie był w stanie pobić inflacji. W 2024 roku przyniosłem konto do DM BOŚ w formie rachunku maklerskiego IGZE. Zyskałem dostęp do akcji, ETF-ów oraz możliwość samodzielnego zarządzania strukturą portfela i znacząco niższe koszty. W długim terminie redukcja opłat oraz pełna kontrola nad alokacją będą miały kluczowe znaczenie dla efektywności. I nawet jeśli nie uda mi się wygenerować znacznych zysków, a wierzę, że jednak mi się uda, to na pewno zapłacę wielokrotnie mniej w prowizjach. Mój portfel IGZE jest zasilany regularnie od 2017 roku w pełnym limicie. Od 1,5 roku inwestuję na nim samodzielnie, ale nie jestem do końca zadowolony z decyzji, które podjąłem na samym początku. KRUK to doskonale zarządzana spółka ze sporymi perspektywami, ale nie powinienem tak dużej kwoty lokować w jednym walorze. Obecnie będę przebudowywał ten portfel, koncentrując się na ETF-ach oraz spółkach dywidendowych. Większość akcji KRUKa idzie więc do sprzedania, podobnie jak Mobruk. Bardzo wierzę w InPost, ale jak widać, InPost na ten moment nie wierzy we mnie. To świetnie rozwijająca się spółka, dla której miejsce jest w moim portfelu wzrostowym. I trochę mam zagwozdkę, co z nią zrobić w ramach IGZE. Swoją długoterminową strategię wyłożyłem w materiale na temat portfela emerytalnego o docelowej wartości 1 miliona złotych w 2035 roku. IGZE to narzędzie, które realnie zmieniło inwestowanie w Polsce. Z jednej strony otrzymujesz w nim ulgę podatkową tu i teraz, z drugiej preferencyjne zasady opodatkowania przy wypłacie środków. Do tego możliwość inwestowania w praktycznie wszystkie klasy aktywów i pełną prywatność kapitału. A teraz pytanie do Ciebie. Z którego konta korzystasz? IGZE czy IKE? A może z obu? Napisz w komentarzu, jak wygląda to w Twojej sytuacji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.